Was serdecznie ponownie na moim kanale. Ostatnio jakoś tak wyszło, że sporo filmików u mnie na kanale właśnie jest na tematy kupowania, sprzedawania kostiumów. I powiem szczerze od razu, że to nie jest jakby mój wielki plan i forsowanie tego tematu, naprawdę nie. Po prostu one same wypływają z siebie i jeden filmik prowadzi do drugiego, stąd one powstają. Ale przy okazji dzięki nim zauważyłam taki trend, taką dyskusję, która się dzieje w komentarzach lub właśnie w pytaniach do mnie, co uważam lub co sądzicie o tym, że kupowanie kostiumów jakby umniejsza bycia cosplayerem. Uznałam, że to będzie idealna okazja, żeby pokazać Wam również mój najnowszy kostium, który mam właśnie do recenzji i jest on ze sklepu, więc po prostu pasuje do tego formatu w sam raz, jakim będzie moja Nero. Jeżeli jesteście stałymi bywalcami mojego kanału, to możecie właśnie wiedzieć o tym, że bardzo często robię recenzje różnych kostiumów z różnych właśnie sklepów. I jednym z moich ulubionych jest marka Mi Costumes, która tak naprawdę, powiem Wam szczerze, nie tylko zachwyca mnie kwestią dość niskich cen i szybkim wysyłaniem strojów, ponieważ one są naprawdę bardzo szybko u mnie. Ten kostium może był w 2 tygodnie, ale również oni są po prostu dobrzy w tym, co robią, ponieważ te kostiumy zazwyczaj w moich recenzjach mają bardzo wysokie noty i tak naprawdę nie mam się do czego przyczepić i myślę, że ponownie taka sama sytuacja będzie właśnie z moją Nero, ponieważ ten kostium, jak w sumie już miałam szansę go założyć na sesję zdjęciową, którą zaraz w ogóle Wam pokażę, naprawdę dobrze się sprawił. Na dole w opisie zostawiam Wam wszystkie linki do Mi Costumes, do tego sklepu i do tego kostiumu, jak i również moje poprzednie recenzje z tej samej marki będą tutaj na górze gdzieś w kartach. Myślę, że zacznę od tego, żeby powiedzieć Wam właśnie, co skłoniło mnie osobiście do kupowania kostiumów cosplay, ponieważ ja swoje stroje wykonuję tak naprawdę już prawie ponad 10 lat i zaczynałam kompletnie od robienia wszystkiego własnoręcznie, każdy mój kostium, nawet najmniejszy był wykonany własnoręcznie. Ale tak naprawdę dlaczego? To jest też inna kwestia. Na samym początku cosplayowego fenomenu w Polsce cosplayerzy tak naprawdę nie mieli absolutnie żadnego dostępu do strojów kupnych. Słuchajcie, to, że my teraz mamy taki naprawdę bardzo duży rynek właśnie strojów z drugiej ręki lub na przykład właśnie AliExpress czy sklepów cosplayowych, które typowo sprzedają kostiumy dla cosplayerów, to jest tak naprawdę ogromny przywilej. To jest duży fart, ponieważ na samych początkach właśnie cosplayerów na świecie, czy właśnie w Polsce, takich rzeczy w ogóle nie mieliśmy. Jeżeli ktoś sprzedawał jakiś kostium lub kupował jakiś kostium od kogoś innego, to był zazwyczaj to jakiś inny cosplayer, który również wykonał go samodzielnie. Stąd ten kostium po prostu nie był idealny, ale był, więc to wszystkich po prostu bardzo cieszyło, że mogli cokolwiek sobie kupić. Stąd tak naprawdę widząc innego cosplayera na konwencie, mogliśmy mieć taką 99% szans pewności, że ten strój został wykonany właśnie przez tego cosplayera własnoręcznie. Tak naprawdę nie mieliśmy zbytnio gdzie tych strojów gotowych kupić, bo nie było czegoś takiego jak łatwy dostęp do chińskiego rynku. Nie mieliśmy również sklepów typowo cosplayowych właśnie z materiałami typu właśnie Coscon czy Coscraft, które mają pianki i tak dalej, wszystko dla nas, tylko trzeba było sznupać i szukać po sklepach budowlanych, gdzie możemy coś takiego podobnego chociaż do pianki zagranicznej kupić, więc to również był w ogóle cały adventure. I tak naprawdę nie było zbytnio jak takie rzeczy załatwiać. Jedyne co mogliśmy robić, to szukać gdzieś po stronach zagranicznych. I do tej pory pamiętam ściąganie Wonderflexu z Ameryki, gdzie wydałam kupę kasy w ogóle na cło, żeby takie materiały do mnie ściągnąć, żeby móc ten kostium właśnie potem samodzielnie wykonać. Stąd wydaje mi się, że właśnie bierze się z tym pierwszy punkt naszej dyskusji, czyli to, że z założenia cosplay miał być własnoręcznie wykonany. Wielu cosplayerów, zwłaszcza tych starszych stażem, często po prostu nie potrafi przedstawić swojego myślenia, że jednak te stroje kupne są jakąś częścią teraz naszego środowiska i to jest coś po prostu, z czym musimy się pogodzić, jest to normalne tak naprawdę. I nie uważam osobiście, że również złe. Powiedzmy sobie szczerze, naprawdę jest miejsce na stroje kupne w naszym świecie, jak na przykład sesje zdjęciowe, chodzenie po konwencie, ale również jest miejsce na stroje własnoręczne, jak na przykład są to konkursy. Ja osobiście stwierdziłam, że stroje kupne nie są złym pomysłem w momencie, kiedy zaczęło brakować mi czasu. I to jest kolejna rzecz, którą w ogóle bym chciała Wam właśnie powiedzieć i z Wami poruszyć, czyli kwestię tego, że nie wszyscy mają czas na cosplay. W tym momencie raczej głównie chciałam powiedzieć o osobach, które pracują normalnej pracy. I w takim przypadku, kiedy nie mają po prostu za dużo czasu po swojej właśnie pracy, czy tylko w weekendy, kiedy mogą nad tym strojem usiąść, raczej wolą wydać te pieniądze i kupić jakiś kostium, po czym go łatwo założyć na konwent, który się szybko zbliża,
niż siedzieć właśnie dłużej, parę miesięcy dłużej i te kostiumy lepić z tych ochłopów czasu, które mają. W moim przypadku, kiedy cosplay jest jednak moją pracą, zdałam sobie sprawę z tego, że nie jestem w stanie żonglować taką ilością rzeczy, które muszę zrobić i moje prywatne stroje odchodzą na dalszy plan, ponieważ no, muszę się skupić na tym, co daje mi tak naprawdę zarobek, więc właśnie te stroje, które wykonuję dla innych, filmiki, jakieś właśnie wyjazd na jakieś właśnie zlecenia, tego jest dość sporo i to zajmuje bardzo dużo mojego czasu, stąd zdałam sobie sprawę, że muszę znaleźć jakiś prostszy sposób na posiadanie strojów, które mogę właśnie wygodnie założyć na jakieś mniejsze konwenty lub na przykład właśnie na sesje zdjęciowe, które potem mogę sobie wrzucać w social media. I stąd chociażby wzięły się moje pierwsze recenzje strojów właśnie tutaj na YouTubie i na przykład były w tym recenzje sklepu Mi Costumes. I dzisiaj zajmiemy się moim strojem Nero, który wybrali w sobie moi patroni, ponieważ zapytałam się ich, co by chcieli zobaczyć, a oni odpowiedzieli, że Nero, więc taki właśnie kostium dzisiaj Wam pokażę. Kostium Nero jest dość skomplikowaną sprawą, jeżeli na niego spojrzymy, ponieważ ten kostium tak naprawdę ma w sobie tyle detali i jest tak konstruktywnie dziwnie zrobiony, że uszycie go samodzielnie jest dość sporym wyzwaniem, zwłaszcza dla początkujących. Coś, co mnie bardzo ujęło w tym kostiumie, będzie kwestia wykończeń, a konkretnie złotych dodatków, ponieważ powiem już Wam szczerze, że wszystkie kolory lamówek, a to są różne materiały, to jest troszkę ekoskóry, troszkę właśnie jakichś frędzelków ze złotej nitki, no po prostu wszystko jest jakby troszkę pomieszane, jednak ten kolor jest bardzo spójny. Jest on dobrze skonstruowany i dobrze leży, nawet jeżeli ten kostium ma odkryty tył i te plecy to jest coś, co jest bardzo ciężkie do założenia, ponieważ nie możemy do końca dopasować naszego kostiumu, ponieważ jeżeli dopasujemy go zbyt bardzo tutaj w talii, to potem go z siebie nie ściągniemy. I to jest dość kłopotliwe, więc jestem naprawdę w szoku, że mi kostium sobie poradziło, jeżeli chodzi o skonstruowanie tego stroju. Przyznam, że troszkę go musiałam zwężyć, mimo to, że ciągle ta tabela rozmiarów, która jest na stronie, jest dość wierna. Ja mam od nich już parę strojów i zazwyczaj te stroje były takie, że naprawdę nie musiałam nic z nimi zrobić. To tutaj przy Nero musiałam troszeczkę zwężyć ten tył, ale ciągle nie mogłam tego zrobić zbyt mocno, no bo jak wspomniałam, po prostu bym go z siebie nie ściągnęła, co byłoby problematyczne i ciężkie. Coś, co naprawdę najbardziej w ogóle kocham w tym kostiumie i coś, co uważam, że byłoby problematyczne, gdybyśmy chcieli zrobić takie rzeczy właśnie w domach, jest kwestia haftu tutaj na rękawkach i potem na spódnicy. To jest ewidentnie haft maszynowy i nie zdziwiłam się, gdyby to po prostu był haft, który ktoś wykonał na maszynie przemysłowej, komputerowej, na hafciarce. Myślę, że jesteśmy w stanie zrobić takie coś w domach, na swoich własnych maszynach, ale to byłoby naprawdę masa czasu i masa złotej nitki, ponieważ tworząc hafty, ta nitka jest bardzo ciasno, słuchajcie, ściśnięta, stąd te szpulki lecą naprawdę bardzo, bardzo szybko i jest ich dużo, a złota nitka jest dość droga. I tu myślę, że mogę przejść do kolejnego podpunktu naszej dyskusji w kwestii kupowanych strojów, czyli narzędzi do wykonywania tych kostiumów. Tu jak widzicie w Nero ten haft jest naprawdę ślicznie wykonany i uważam, że miałabym naprawdę dość spory problem, żeby zrobić go na mojej właśnie maszynie do szycia, żeby on tak dobrze wyglądał. A kwestia hafciarek, takich naprawdę porządnych hafciarek, to są grube tysiące złotych i bardzo często również ludzie nie mają miejsca, żeby takie narzędzia trzymać. Więc uważam, że jakby jeżeli mamy jakieś kostiumy, które mogą przekraczać nasze możliwości finansowe pod względem samych narzędzi tak naprawdę, to nie jest chyba nic złego i nie jest to głupi pomysł, żeby lepiej zapłacić komuś, żeby taki kostium nam wykonał, niż żeby kupować całą hafciarkę, czy tam właśnie jakąś tam maszynę, czy tam do druku 3D, cokolwiek, słuchajcie. I takimi rzeczami właśnie się zawalać w kwestii w ogóle przestrzeni w pokoju, kasy, jeżeli właśnie chodzi o koszt takich drogich narzędzi i po prostu trzymać tylko po to, żeby zrobić jeden kostium. Myślę, że również warto wspomnieć o cenach takich właśnie kostiumów zamawianych z Chin. Słuchajcie, jest to prawdą, że w Chinach większość materiałów, dodatków krawieckich jest po prostu o wiele tańsza niż w Polsce. 90% różnych tkanin, czy właśnie głównie dodatków krawieckich, które widzicie w swoich pasmanteriach, czy właśnie hurtowniach, pochodzą właśnie z Azji. I to wszystko sprawia, że kwestie właśnie kupna takich rzeczy, czy tam już jest jakaś marża, sprowadzania ich do Polski, właśnie transport, to wszystko kosztuje. Z tego powodu również takie kostiumy właśnie z chińskich fabryk będą po prostu tańsze już na samym poziomie materiałów. Stąd te ceny, które potem widzicie właśnie gdzie za granicą i są dla Was w ogóle takie wow, ale to jest tanie. Tylko że jest taki jeden mały myk. Bardzo często, kiedy te stroje są naprawdę aż podejrzanie tanie, ta jakość wykonania kostiumu leży.
Takie stroje na Ali za 100 mogą być po prostu ogromną pułapką dla niedoświadczonych cosplayerów, którzy po prostu myślą, że zamówią sobie tani kostium właśnie z Chin i będzie super, po czym przychodzi taka szmata, która absolutnie nie wygląda jakkolwiek, jak to, co było na obrazku, jest po prostu za duża, za mała, śmierdzi, jest paskudna. Dlatego również Wam chcę polecić raczej na przykład zaoszczędzenie troszkę więcej pieniążków i taki strój można sobie zamówić u jakiegoś cosplayera na przykład z Polski lub troszkę poczekać, poszukać jakiejś recenzji, poglądać jakieś właśnie takie filmiki jak dzisiaj i dowiedzieć się, jaką mniej więcej jakość mają różne sklepy za granicą, tak żeby po prostu się nie naciąć. Tańsze nie zawsze znaczy lepsze, ale w przypadku, kiedy ktoś z Was po prostu takich funduszy absolutnie nie ma i nie ma tego jak zrobić, a ciągle chce być cosplayerem, to myślę, że kupowanie kostiumów jest jakąś opcją. W przypadku sklepu Mi Costumes, o którym mówię dzisiaj, tak naprawdę ta jakość jest super. Powiem szczerze, jest chyba bardzo mało takich sklepów, które właśnie testowałam i były aż takiej spójnej i dobrej jakości w różnych rodzajach kostiumów, ponieważ zazwyczaj czasem te stroje są lepsze, gorsze, a w Mi Costumes miałam już parę kostiumów od nich i każdy z nich był po prostu dobry i solidny. Myślę, że możecie również to zobaczyć po prostu na tym filmiku. Mam tutaj na przykład tą moją spódnicę od Nero. I tak samo jak wcześniej jest po prostu dobrze wykonana, ładnie wykonana, z tymi haftami na dole i one są wszystkie dość dobrze zrobione właśnie bez jakichś tam problemów, dziurek, czegokolwiek. Ta spódnica jest również świetnie przemyślana, ponieważ ten kostium jest dość dziwny. Z przodu sukienki mamy taką półprzezroczystą, tiulową, białą tkaninę, przez którą tak naprawdę przeczytuje jej wszystko. Od spodni, po majtki, po zbroję. I w tym przypadku również ta tkanina jest, ale z uwagi na to, że jest taka tkanina, niezbyt można nosić pod tym strojem halkę, ponieważ jeżeli taką halkę założymy, to ona będzie właśnie prześwitywać, i ten cały efekt tego transparentnego przodu pójdzie sobie po prostu do kosza. A Mi Costume co przemyślało, a to są sprytni ci Chińczycy i wymyślili, że taką halkę, bardzo krótką halkę, posadzą właśnie z przodu i z tyłu tej spódnicy, przez co ona i tak troszkę stoi, nie tak bardzo oczywiście jak na takiej halce z koła, ale ciągle jest taka bardziej puszysta i przy okazji ciągle te nogi są widoczne. Także dla mnie super i to była jedna z takich właśnie rzeczy, która naprawdę mi się spodobała akurat w tym stroju. Spódnica jest na gumce, więc fajnie się rozciąga i to pasowuje, jak i również ten tył, który możecie zobaczyć pewnie w niektórych figurkach, jest bardzo odsłonięty, tam widać w ogóle majtki, fajny kostium, ale sobie Ola wybrałaś, ale jest ładny, nie możecie powiedzieć, że nie. I właśnie tutaj Mi Costume stwierdziło, że utrzyma, słuchajcie, skromność naszych cosplayerek i mamy taki właśnie biały materiał, więc jeżeli ktoś nie ma ochoty takiego, części swojej garderoby przedstawiać na zdjęciach, to jest ona zakryta i wszystko jest bueno, co dla mnie jest super, bo ja na to absolutnie nie miałam ochoty. W tym kostiumie również zawarta była wstążka do włosów do Nero, właśnie pod jej koczek, która jest wykonana z tego samego materiału, który jest na spódnicy i na bluzce, więc wszystko jest mega spójne, co również jest czymś, co uwielbiam w tym sklepie. Oni bardzo dbają w ogóle o spójność swoich kostiumów, więc po prostu polecam. I to jest wszystko z naszej Nero. Do tego kostiumu również musiałam własnoręcznie wykonać zbroję na buty i miecz do tego stroju. I z moim mieczem do Nero ten kostium był właśnie kompletny i mogłam mu zrobić zdjęcia. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak taki miecz właśnie wykonałam i jak ogólnie pracuje się ze styrodurem, polecam, słuchajcie, będzie filmik już w kolejnym tygodniu i pokażę Wam, jak takie rzeczy się robi. To jest również bardzo fajna kwestia, jeżeli chodzi o takie właśnie kostiumy kupne, ponieważ jeżeli ktoś z nas po prostu nie ma czasu, żeby taki strój zrobić, nie ma pieniędzy na jakieś szczególnie drogie narzędzia i materiały, a jednak ciągle chce coś w takim stroju wykonać własnoręcznie, żeby chociaż troszkę nauczyć się pewnych technik i jakby po kolei próbować swoich sił właśnie w tym świecie cosplayowym, to myślę, że takie właśnie prostsze stroje, w których trzeba wykonać jakieś elementy zbroi, czy dodatki, czy właśnie jakieś małe bronie, to jest świetny pomysł dla kogoś po prostu, bada grunt i jeszcze nie do końca jest pewien, czy chce się całkowicie rzucić w tą otchłań oceanu cosplayowego i wrzucić tam wszystkie pieniądze, jakie ma, bo cosplay pożywa wasze wszystkie pieniądze, jakie macie. I tylko chcę właśnie sprawdzić, czy się po prostu do tego nadaje przed tym krokiem w nieznane. Tak absolutnie serio, ja nie jestem pewna, dlaczego temat kupowania kostiumów w Polsce jest aż tak gorącą sprawą. Tak, słuchajcie, spójrzmy prawdzie w oczy. Czy mamy jakiś dekalog, jakieś 10 przykazań, w którym jest nie zabijaj, nie kradnij i nie kupuj cosplayów? O co chodzi, nie? Myślę, że jest tylko jeden zasad na świecie cosplayowym, która jest dość jasna i mam nadzieję, że nikt tego nie będzie robił, zwłaszcza po tym filmiku, czyli nie kupuj strojów i nie idź z nimi na konkurs. Nie rób tego, naprawdę. Po pierwsze, jury się kapnie, ja się kapnę, więc nie próbuj mnie, kurde.
naprawdę myślę, że za długo w tym siedzę, żeby nie widzieć różnicy między kupnem a robionym strojem. Jak i również wydaje mi się, że samo fakt w ogóle przywłaszczania sobie pracy innych ludzi i kłamanie w żywe oczy, że się to zrobiło, jest tak obleśne i tak okropne, że mam nadzieję, że nikt z Was o tym w ogóle nie pomyślał i tego nie zrobi. Także no po prostu bądźmy fair wobec jury, wobec innych uczestników i wobec siebie samych. Ale oprócz tego wszystko jest okej. Czy ten kostium jest ze sklepu, czy jest z lumpeksu z różnych rzeczy pozbieranych, czy jest o innego cosplayera. Tak długo, jak jesteście szczerzy z innymi i mówicie po prostu od razu, to się Was zapyta, a ale fajny kostium, jak go zrobiłeś? A Ty odpowiesz, no kupiłem go na przykład w tym sklepie, a w ogóle jest fajny, sprawdź sobie ten sklep. Albo od tego cosplayera w ogóle cosplayer jest mega zdolny, zobacz jego pracę. To jest, wydaje mi się, po prostu bardzo normalna odpowiedź na takie pytania i przez to jesteście szczerzy, transparentni i nikt nie powinien mieć do Was po prostu żadnego ale. Cosplay miał być zawsze zabawą i mam nadzieję, że również do takiego tematu będziecie w taki właśnie sposób podchodzić, ponieważ jak wspomniałam w tym filmie wielokrotnie, ludzie mają różne powody, dlaczego to robią, nie każdy takie stroje umie wykonywać, a po prostu chce się na chwilkę pobawić, ma bardzo ciężką pracę zawodową, nie ma czasu właśnie potem po godzinach czegoś robić, narzędzia, kasa, kwestie właśnie również czasem rodziców i tego, jak się mieszka, że ktoś po prostu Wam zabrania pracować w domu, tych powodów jest naprawdę masa. I wydaje mi się, że nie utknęliśmy w tych 2000 latach, kiedy cosplay dopiero powstawał i po prostu nie było sklepów, nie było w ogóle tak rozwiniętego rynku w tej kwestii. Możemy z tego wyjść troszkę dalej i otworzyć się na inne rzeczy. Jednocześnie chcę Wam w tym filmiku również bardzo, i to szczerze, z serduszka, polecić robienie strojów własnoręcznie, albo chociaż spróbowanie jakichś propsów czy mniejszych elementów, ponieważ wydaje mi się, że samo noszenie stroju jest bardzo przyjemne i fajne i w ogóle ten aspekt socjalny, chodzenie po konwencie w stroju jest naprawdę super, to jednak wykonywanie tego własnoręcznie w domu daje taką dodatkową zabawę w tym całym hobby, taki smaczek, który jest absolutnie super i jest ogromna szansa, że również podczas robienia takich właśnie małych elementów poczujecie ten zew i tą chcicę na więcej takich właśnie fajnych rzeczy w domu, stąd może to Was bardziej wciągnie i jeszcze bardziej rozkręci Was tą miłość tego cosplayu. Poza tym wyobraźcie sobie, jakie to byłoby super uczucie, gdyby ktoś do Was podszedł na konwencie i powiedział, ale ekstra kostium, gdzie go kupiłeś? A Ty mu powiesz, zrobiłam sama. A tak z innej beczki, czy nie sądzicie, że fakt, że coraz więcej cosplayerów właśnie znajduje swoją drogę do naszego środowiska, nieważne czy te stroje są kupne czy nie, to nie jest coś dobrego dla całego właśnie naszego fandomu, dla grupy cosplayerów w Polsce? No bo pomyślcie o tym. Jest coraz więcej osób właśnie, które cosplayują na eventach, jest coraz bardziej ten temat medialny, popularny, jest coraz więcej właśnie fajnych projektów grupowych, zdjęć, nagrań, sesji zdjęciowych. To naprawdę jest coś dobrego, ponieważ to nie tylko jakby rozwija nasz fandom, jest coraz więcej ciekawych właśnie projektów, jakichś właśnie pomysłów dla cosplayerów, jak i również sprawia, że nasze hobby jest coraz bardziej popularne wśród właśnie grupy tam popkulturowej na przykład, przez co są coraz właśnie nowsi cosplayerzy w naszych właśnie progach, jest coraz więcej nowych, fajnych, zdolnych ludzi i to hobby po prostu się rozwija, więc dla mnie to są same plusy. Mam nadzieję, że tym filmem rozwiałam Wasze wątpliwości w kwestii kupowania strojów, ponieważ bardzo sporo z Was, zwłaszcza tych początkujących, pisze i pyta, czy to w ogóle jest ok. Słuchajcie, ludzie są różni, możecie słuchać różnych komentarzy od osób na konwentach, więc nie przejmujcie się tym, oni mogą być dość nieprzyjemni, ale Trzecia Szapi mówi, że jest spoko i większość cosplayowego świata mówi również, że jest spoko, więc wydaje mi się, że nie zrobicie żadnego fapa. A teraz najwyższy czas pokazać Wam, jak w tym stroju się prezentuje i jak wygląda on na żywo, więc lećmy!
Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym filmiku, ponieważ wrzucam je co środę, co tydzień, ponieważ staram się być dobrym youtuberem i być aktywna i jak to robią youtuberzy? Proszę o łapeczki i subskrypcje i patronajty są na dole w opisie i wszystko jest na dole w opisie. Także dzięki, że jesteście aktywni i w ogóle niech ten cosplayowy świat będzie dla Was przyjemny, miły i mam nadzieję, że jakoś tymi filmami Wam właśnie pomagam. Z mojej strony serdecznie polecam inne moje materiały, w których będą na przykład poradniki, tutoriale, vlogi, to wszystko będzie tutaj, klikajcie i oglądajcie, ewentualnie tutaj będzie subskrypcja, a tu będzie mój Patronite. Trzymajcie się cieplutko, zdrowo, ponieważ widzimy się już niedługo, więc pa! Buźka!